Dzień dobry, nazywam się Leszek Szwedo, jestem szefem firmy Szwedo Group. Dzisiaj chciałbym porozmawiać przedstawić, co to tak naprawdę jest ten skok igły i wysuw igły i o co tak naprawdę chodzi w tym makijażu permanentnym. O ile chodzi o te dwa parametry, bo są to bardzo ważne parametry, które decydują o ilości podawanego pigmentu do tkanki. Ja to może zademonstruję na urządzeniu koreańskim, bo inaczej tego po prostu dobrze nie przedstawię. Do tego, żeby w ogóle to zobrazować i żeby Państwo też mogli na swoich urządzeniach sprawdzić, jaki tak naprawdę macie ten skok, potrzebna jest linijka albo taka klisza ze skalą milimetrową. Najpierw może omówię, o co tak naprawdę chodzi z tym wysuwem igły, a tak właściwie z tym ruchem tego dzioba. Bo jeżeli kręcę, te maszynki działają podobnie. Jeżeli kręcę tutaj w środku tego elementu, tej maszynki, tym elementem, wtedy następuje, nie ruszam igłą, tylko tak naprawdę rusza się końcówka, czyli ten dziób. On albo się wysuwa, albo się nasuwa na igłę. I to wysuwanie bądź nasuwanie się tego dzioba na tą igłę decyduje o ilości pigmentu, który wypływa na igłę, ale wcale nie decyduje o tym, ile tego pigmentu podamy do tkanki. O ilości tego pigmentu, który podamy do tkanki, decyduje szybkość pracy tego urządzenia, czyli ilość uderzeń na sekundę, jak i wielkość tego skoku. To są te dwa takie główne parametry, które decydują o ilości podawanego pigmentu do tkanki. Wracam jeszcze do tego wysuwu. Najczęściej producenci jeszcze podają tu jakieś skale. Najczęściej to też tak jest, że te skale wcale się nie zgadzają z tym wysuwem czy nasuwem, ale to już nie o to chodzi, czy ta skala się zgadza czy nie zgadza, bo ona tak naprawdę tylko decyduje o tym, czy pracujemy w czystym polu zabiegowym, mamy dostateczną ilość pigmentu do tego, żeby wykonywać tą pigmentację, czy mamy po prostu tak zwane zalewanie pola zabiegowego. O tym zalewaniu decyduje też średnica na tym końcówce, na tym dziobie, który prowadzi tą igłę. Jeżeli ta różnica między grubością tej igły, która jest wykonana z tej stali chirurgicznej, a otworem w tym dziobie jest zbyt duża, wtedy będziemy mieli bardzo często chlapanie i pracę w takim polu zabiegowym, gdzie jest za dużo tego pigmentu na tkance. Czyli ja jeszcze raz tutaj może zademonstruję, jeżeli takie urządzenie włączę, teraz go włączyłem, ustawiam mniej więcej teraz przy maszynce, która jest wyłączona, tak żeby mieć pół milimetra tej igły wystaje. Najczęściej tak jest, żeby nie więcej wystawało niż pół milimetra, jeżeli jest skok urządzenia 2,5, czyli tak naprawdę ten krańcowy wysięg tej igły to będzie 3,0 przy pigmentacji w makijażu permanentnym na głębokości nie więcej niż 0,5, bo więcej nie potrzeba. No to możemy też obserwować po prostu to pole zabiegowe i nie doprowadzać do tego, żeby to pole było zalane tym pigmentem. Czyli o tym decyduje ten wysuw igły. Natomiast czymś innym jest ten skok igły. Pokażę, jak po prostu prosto można sprawdzić. Każdą maszynkę można włączyć i wyłączyć. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli ustawię teraz tą maszynkę, włączę i ustawiam na maksymalny wysuw tej igły, czyli mam w tej chwili maksymalny wysuw tej igły i ją zatrzymuję. Przykładam sobie skalę, ja mam tutaj kliszę, przystawiam ją tutaj do tego dzioba tak, żeby to było sztywne. Przechodzę na skalę milimetrową i widzę w tej chwili i najpierw sprawdzam ten punkt zerowy, a więc przez 10-krotne załączenie i wyłączenie ustalam ten punkt minimalny. Włączając i wyłączając tą maszyną, w pewnym momencie najczęściej się będzie ustawiać na tym punkcie minimalnym. U mnie
widzę, że ta igła wystaje z tego dzioba w granicach pół milimetra. Ale też ją próbuję też zatrzymywać i w niektórym momencie ona mi się ustawi na tym punkcie maksymalnym wysuwu. W tej chwili naciskam 4 razy. O i teraz jest na przykład ten punkt, który mi się ustawiła w najdalszym punkcie wysunięcia, czyli miałem ten punkt, tak jakby ten zerowy, ten najniższy to był 2,5, a w tej chwili mam 5. Jeżeli 5 odejmę od 2,5, to mi wychodzi 2,5 mm i ta maszynka, bo sprawdzałem wcześniej, ona ma skok 2,5. Jest to skok, który jest najczęściej wykorzystywany przez producentów urządzeń do makijażu permanentnego. Tutaj nie potrzebujemy mieć skoku 4.0, tak jak w tatuażu, czy od 3 wzwyż to jest tatuaż, ale o ile chodzi o dobre cieniowanie, to jest 2,5. Dlaczego tak zwracam tak uwagę na ten skok? Bo ten skok tak naprawdę decyduje o sile bezwładności, z jaką jesteśmy w stanie wprowadzić pigment do tkanki. 2 parametry decydują o tym, jak dużo podajemy tego pigmentu do tkanki. To jest prędkość, czyli ilość drgań na sekundę. Im więcej drga na sekundę, tym jesteśmy w stanie wprowadzać więcej tego pigmentu do tkanki, ale też jesteśmy w stanie szybciej poorać tą skórę. I tym drugim parametrem to jest skok. Im wyższy skok, tym jesteśmy w stanie wprowadzać więcej tego pigmentu do tkanki. Ale przy makijażu permanentnym ust przecież nam nie o to chodzi, bo jeżeli podeszlibyśmy z takim skokiem, jaki jest w tatuażu, no to wtedy robimy bepsztyk na tych ustach, a nie makijaż permanentny, bo pracujemy na błonie śluzowej w przypadku ust, a nie na skórze. O ile chodzi o kreskę, tam mamy do czynienia z bardzo cienkim naskórkiem, cienką skórą i też to jest za duży skok. A o ile chodzi o ombre, o idealne rozcieniowanie, tam gdzie będziemy mieć ten mały punkt i dużo tych punktów na centymetrze kwadratowym, bo o to chodzi przy tym rozcieniowaniu, to po prostu będziemy mieli lepszą tą jakość końcową tego zabiegu. Tak naprawdę, o ile chodzi o ten makijaż permanentny, żeby on się utrzymywał w granicach 2 lat, 1,5–2 lata bez korekty, to my musimy wprowadzić odpowiednią ilość tego pigmentu na odpowiednią głębokość. Bo znowuż powiem coś, co wielu ludzi szokuje, bo do tej pory to się cały czas mówi o tych makrofagach, które tam zjadają te pigmenty, tam wprowadzają do układu chłonnego i tak następuje to osłabienie tego koloru. To jest prawda, tylko w 15%, bo makrofagi odpowiadają za znikanie koloru w granicach 10–15%. Tak naprawdę za znikanie koloru w granicach 70% odpowiada promieniowanie UV. I od tego, czy my na przykład po tej pigmentacji stosujemy latem filtry, czy ich nie stosujemy. Bo za degradację koloru, czyli za niszczenie struktur chromoforów w pigmencie odpowiada w głównej mierze promieniowanie i my na przykład w naszej firmie się głównie zajmujemy wpływem promieniowania UV na degradację koloru. Bierzemy pod uwagę też znikanie tego koloru wskutek tego, że może być ten pigment pochłaniany przez makrofagi, ale tak jak powiedziałem, to nie jest więcej niż 10–15% i to jest w tym początkowym stadium tego makijażu permanentnego, czyli mówię tutaj o pierwszym tygodniu. Jeżeli mówię już o tym drugim, trzecim, czwartym tygodniu, to ilość tego pigmentu przejmowanego przez makrofagi, ona już jest bardzo mała, bo dlaczego to tak jest, że u jednym się pigmentacje wychodzą, się utrzymują w granicach 1,5–2 lata, a u innych to jest miesiąc, 2, 3. O tym decydują co makrofagi, one są inne u Kowalskiego, a inne jeszcze u jakiegoś innego człowieka. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o coś takiego, na jaką głębokość został podany pigment, czyśmy wytworzyli ranę kłutą czy szarpaną. A jeżeli jest za płytko, to jeszcze może być proces wyłuszczenia, bo 28 dni następuje proces odnowy naskórka. Czy po prostu wprowadzamy pigment na odpowiednią głębokość w odpowiedniej gęstości optycznej i to jest niemożliwe, bo mówiłem już wcześniej o pigmentacji przy użyciu tej metody wahadełkowej
ona się sprawdza do 10-15%, a ja mówię tutaj o czymś zupełnie innym, o tym, żeby się to sprawdzało w granicach 80%, żeby ten zabieg był przewidywany, a nie tylko w 15%. Ta metoda, o ile chodzi o to wahadełko, wprowadzamy raz, że wytwarzamy ranę szarpaną, bo jeżeli urządzenie pracuje w ten sposób, a więc nie ma siły, żebym po prostu nie przeciągał tych otworów, które wykonuje w tkance, czyli szarpał, to jest raz, a dwa, nie jesteśmy w stanie zapigmentować tym urządzeniem na głębokość 0,4-0,5 tym ruchem wahadełkowym, bo po prostu po rozruchu będziemy wykonywać tak zwane oranie, na przykład na ustach, a nie pigmentację. A jeżeli zaczynamy robić już takie oranie, to te usta zaczynają bardzo szybko puchnąć. Jak zaczynają bardzo szybko puchnąć, to przestrzeń międzykomórkową, tam się blokuje układ chłonny, zaczyna się ta przestrzeń zwiększać. Jak mi się zaczyna zwiększać, mam bardzo dużo chłonki w tej przestrzeni międzykomórkowej i stąd mam też utrudnione podawanie tego pigmentu do tkanki. I pewno Panie też zauważyły, że im dłużej my wykonujemy ten, chciałem powiedzieć, męczymy, wykonujemy ten zabieg makijażu permanentnego, tym mamy potem z czasem coraz większy problem z podawaniem tego pigmentu do tkanki. Bo to jest tak, że tkankę już mamy po prostu rozwodnioną i wprowadzenie tego pigmentu do rozwodnionej tkanki jest po prostu utrudnione, bo prowadzenie pigmentu jest na zasadzie tarcia. Jeżeli ja mam te włókna kolagenu jeszcze zwarte na początku, a potem już mam takie rozwodnione, no to tam, gdzie mam zwarte, to mam większe siły tarcia i jestem w stanie przekazać więcej pigmentu do tkanki, a po pewnym momencie, kiedy one mi zaczynają puchnąć, no albo zaczyna się tworzyć obrzęk, te siły tarcia ulegają zmniejszeniu, stąd wprowadzam po prostu mniej pigmentu do tkanki. Teraz jeszcze chciałem wrócić do ustawienia. Skok w maszynce jest stały i jego nie możemy po prostu zmienić. Producent albo go wyprodukuje taką maszynkę ze skokiem 2,5, albo 3,0, albo 1,5 i z tym już nie możemy walczyć, możemy tylko po prostu sobie zmieniać prędkość pracy, ale jeżeli będziemy mieć skok 1,5, to tą maszynką nie jesteśmy w stanie nic tak praktycznie zrobić. Ten skok taki idealny dla makijażu permanentnego, o ile chodzi o techniki cieniowania, czy pracę nawet na skórze głowy, o ile chodzi o robienie tych punkcików, tam gdzie zostawiamy te takie punkty na głowie, najlepszy to jest 2,5, bo wcale to nie jest prawda, że na skórze głowy staramy się wprowadzać ten pigment do tkanki głębiej i jesteśmy w stanie ten pigment wprowadzić na głębokość tam 1,5 czy 2 mm, bo wtedy ten pigment on będzie w czaszce, a nie w tkance. Także jeżeli chodzi o tą skórę głowy, to z tego co myśmy tak patrzyli, to jest to w granicach 0,6, 0,7, ale w zupełności 0,5 wystarcza. I tak naprawdę, o ile chodzi o utrzymywanie się tego makijażu permanentnego na długi okres czasu, to tą taką głębokością graniczną to jest 0,5, bo wyżej 0,5, jeżeli już mamy 0,8, to już mamy tatuaż i to już mamy na wiele, wiele, wiele lat. I to też się wiąże potem jeszcze z rozprzestrzenianiem się tego pigmentu w tkance. Im głębiej pigmentujemy, tym przyrost punktu jest większy i oziębienie koloru jest większe. Im pigmentujemy płycej, tym przyrost punktu jest mniejszy. Jesteśmy w stanie zapanować nad temperaturą tego koloru. Tutaj mówię o tym, żeby był w odczuciu kolor ciepły. Bo z tym też mamy duży problem, że te kolory się obarwiają w przypadku na przykład pigmentów mineralnych w kierunku łososia. A o ile chodzi o pigmenty organiczne i mineralne, o ile chodzi o odcień tej barwy zimnej i niebieskiej, to charakteryzuje to jedne i drugie pigmenty, ale to nie jest związane z pigmentem, raczej tutaj 80% wpływu na to ma głębokość pracy, którą wykonujemy. Jeszcze raz chciałem może też przedstawić te nasze pigmenty pakowane w opakowania sterylne, jednorazowe, że do jednego zabiegu zużywamy taką jedną zaszetkę, która jest bardzo plastyczna. Nie jest to coś takiego grubego, tak jak robią Chińczycy czy Koreańczycy, że to opakowanie jest bardzo twarde i nie jesteśmy w stanie
odpowiednio wymieszać tego pigmentu, bo do dobrego zapigmentowania musimy w sposób idealny tą zawiesinę wymieszać. Jeżeli to zrobimy nie tak jak trzeba, bo to są pigmenty o różnym ciężarze właściwym, one się po prostu różnie rozpadają i przed użyciem musimy je idealnie wymieszać, bo jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu niektóre cząstki, na przykład lżejsze albo cięższe, potrafią się osadzić na tych ściankach i stąd mamy potem zaburzoną tą ilość tych pigmentów, które są użyte do pigmentacji. Bardzo ważną sprawą jeszcze jest sposób dobierania tych kolorów, o ile chodzi o światłotrwałość i o ile chodzi o głębokość wprowadzania tych pigmentów do tkanki. O tym będę chciał mówić na oddzielnym seminarium poświęconym pigmentom, jak na przykład powinna wyglądać prawidłowa pigmentacja z takim efektem, żebyśmy uzyskali ocieplenie koloru, a nie oziębienie. Jeszcze chciałbym nawiązać do tych naszych dni otwartych, tam gdzie chcemy też szerzej to przedstawić, bo ciężko jest przez kamerkę pokazać te wszystkie historie. Zawsze lepiej można byłoby to przedstawić na targach, ale targi z wiadomych względów, one w tym roku się raczej chyba nie odbędą. Dlaczego? Dlatego, o ile chodzi o ten rok i wiosnę przyszłego roku, to zapraszam na dni otwarte, które będziemy starać się zorganizować w naszej firmie, żeby te wszystkie historie, które mówię o skoku, o wysuwie igły, o igłach, o ombre, o mezoterapii, żeby po prostu można było to sprawdzić, nie tylko takie sobie dyskusje na ten temat, ale żeby to można było sprawdzić przy pomocy mikroskopu, czy przy pomocy innych urządzeń, które na przykład są w stanie określić, jakie tak naprawdę mamy, z jaką częstotliwością pracuje nasze urządzenie, bo chciałem też zauważyć, że dużo firm po prostu deklaruje na tych panelach, że coś tam jest 120 uderzeń na sekundę, podczas tak naprawdę jest albo na przykład nie 120, tylko 90, albo jeszcze inni mają zamiast 120, 150. Jeżeli chcecie Państwo potem korzystać z różnych porad, to my tak naprawdę nie wiemy, w jakim polu tych parametrów się posługujemy. Musimy po prostu zdać sobie z tego sprawę, że ten parametr, o ile chodzi o skok, o ile chodzi o wysuw tej igły, o ile chodzi o częstotliwość pracy, to są parametry bardzo ważne i dobrze jest po prostu skalibrować to swoje urządzenie i wiedzieć, jakim urządzeniem, z jakim skokiem, z jaką częstotliwością, czy ta częstotliwość, która się wyświetla na tym panelu, jest tak naprawdę pokazywana tylko na tej zasadzie, że jest pokazywana i się zgadza z rzeczywistością, czy te rozbieżności mogą dochodzić nawet do 30%, a to jest bardzo dużo. O ile chodzi na przykład o cieniowanie, cieniowanie najczęściej się robi na prędkości pracy w granicach 60-80. Jeżeli będziemy próbować robić tu cieniowanie na szybkości 100 uderzeń na sekundę, to no po prostu może się potem okazać po wygojeniu, że mamy problemy z tak zwanym marmurkiem, a nie cieniem. No to tyle. O tych właśnie szerzej, o tych takich wszystkich problemach, to zapraszam Państwa do udziału w tych dniach otwartych w naszej firmie, żeby można było to wszystko pooglądać, jak to naprawdę wygląda w odniesieniu do tej rzeczywistości, jaka nas obowiązuje i bez zbędnej teorii, bo to nie chodzi, ja cały czas, jeżeli się odnoszę tutaj w tych swoich seminariach, to się nie odnoszę tutaj do teorii, co ja bym chciał, tylko mówię o tym, co tak naprawdę wychodzi po sprawdzeniu tego przy pomocy mikroskopów, przy pomocy urządzeń do pomiarów prędkości, co się tak naprawdę dzieje w tej tkance, o ile chodzi o to implantowanie pigmentem w tkance. No to tyle, co miałem do powiedzenia na temat tego skoku igieł i wysuwów igieł. Dziękuję.